Wpadłem na świetny pomysł i wyszła mi smakowita kiełbasa. Tu w wersji surowej, a tutaj po zakończeniu wędzenia. Bardzo mi smakuje na gorąco i na zimno. Zapraszam na film. Witam Was serdecznie wieczorową porą w mojej kuchni. Biorę się za kolejne działania wędliniarskie. Tym razem będzie to kiełbasa. Z mięsiwa mam tutaj 3 kg szynki i 1,3 kg chudego boczku. I postanowiłem zrobić sobie kiełbaskę wyrazistą i myślę, że o takim skomponowaniu smaków, który będzie dobry, przynajmniej dla mnie. Ja swoją relację zdam, opowiem Wam, co mi z tego wyszło. Będziecie mieli ochotę, to wypróbujecie, a jeżeli by to się miało nie udać, no to ja poniosę, że tak powiem, koszt tego doświadczenia. Wy już nie będziecie musieli doświadczać i sprawdzać. Ale zwykle mi się udaje. Jakieś tam jednak poczucie smaku własnego mam i te moje kompozycje do mojego smaku pasują. Jak będzie z tym, zobaczymy. Więc pokrótce już teraz tylko mówię. Mieszanina soli zwykłej i peklującej po 17 gramów na kilogram. Mam tutaj trochę ponad 4 kg całości, więc 4 łyżeczki niedźwiedziego czosnku, 4 łyżeczki suszonego pora. Często to używałem, no może nie często, ale już kilka razy używałem w różnych kiełbaskach i to jest do aromatu i do smaku bardzo fajne. 3 łyżeczki białej gorczycy, też świetny dodatek. 3 łyżeczki czarnego pieprzu, więc pazurek też tutaj ten pieprzowy będzie. I to wszystko zmieszam. Boczek zmielę przez sitko 8 mm, a z szynki tak zamaszyście podkrajam ten tłuszczyk i tak inne rzeczy, tak mniej więcej 1/3 tej szynki i to zmielę na sitku 4 mm, które mam w tej chwili w maszynce. Więc zacznę od mielenia drobnego, potem resztę zmielę. Może z szynki jeszcze trochę na grubszym oczku coś zmielę, bo tak do tej pory myślałem, że resztę wszystko na 8, ale może faktycznie trochę szynki zmielę na jeszcze grubszym oczku. Tak powiedzmy z kilogram, żeby większe kawałki w kiełbasie też były. Wystarczy gadania. Kroję, mielę, przyprawiam, mieszam, wstawiam do lodówki, a jutro się zajmę tym dalej. Zamaszyście odcinam kawałki tłuszczu, wycinam kawałki czystego mięsa i całość kroję nożem na mniejsze porcje, takie, które się zmieszczą do maszynki. Okrawki mielę przez sitko 4 mm, pozostałe mięso część przez sitko 8, a drugą część na szarpaku. Dodaję przyprawy i dokładnie mieszam. Potem przekładam do mniejszego, bardziej dopasowanego pojemnika i wstawiam do lodówki. Dzień następny. Mięso apetycznie pachnie już po otwarciu pojemnika. Przekładam do większej miski i dolewam szklankę lodowatej wody. Zimne mięso i lodowata woda, czyli muszę ocieplić dłoń. Porządnie wyrabiam, a potem przenoszę mięso do nadziewarki.
Wypełniał będę jelita wieprzowe kaliber 28-30 mm. Napełnię je bardzo solidnie, do granic wytrzymałości. Tyle surowej kiełbaski udało mi się uzyskać. Teraz nakłuwam ją w wielu miejscach, potem powieszę na kijek w celu osuszenia. Tak rozwieszane znoszę do chłodnej spiżarni i tam pozostawiam do rana. Kolejny dzień zaczynam od odśnieżania drogi do wędzarni. Tutaj nie ma problemu, bo robię to często. Ale tu mnie trochę nie było i śniegu napadało, a do tego zaczął topnieć i na wierzchu jest twarda skorupa. Wycinam więc po kawałku. W tym ogrodowym domku narzędziowym trzymam 2 wędzarnie przez cały rok. Kiełbasę przyniosłem i rozwiesiłem w wędzarni. Teraz przez 40 minut w temperaturze 50 stopni będę ją rozgrzewał i dosuszał. Po tym czasie, gdy potwierdzam, że jest ciepła i idealnie sucha, mogę rozpocząć wędzenie. Temperatura 60 stopni i uruchamiam generator dymu. Dym pojawia się i szybko gęstnieje. Tak wygląda kiełbasa po 3 godzinach wędzenia. W jedno pętko wbijam sondę termometru. Teraz jest w kiełbasie 49 stopni. Wyłączam generator dymu. Na wędzarni ustawiam temperaturę 90 stopni Celsjusza. Temperatura w kiełbasie rośnie, a ja jako graniczną ustawiam 68. Aplikacja dała mi znać, gdy została osiągnięta, lecz zanim się zebrałem, ubrałem i doszedłem do wędzarni, to było już 70 stopni. Kiełbasa gotowa. Na gorąco trzeba spróbować. Widać gorczycę, czosnek niedźwiedzi, jest także por. Wszystko to również jest obecne w aromacie. Ależ to pachnie. No. Zimowy krajobraz, niska temperatura i gorąca kiełbasa, która chrupie w zębach. Pycha. To jest właśnie radość życia, to jest niezależność domowego wytwórcy wędlin. Bo takiego w sklepie się nie kupię. Taką kiełbachę trzeba sobie zrobić.
żeby móc ją na gorąco zjeść. Coś pysznego. Potem pokażę, jak wygląda już na zimno, a teraz z rozkoszą ten kawałek sobie pożeram. Bardzo dobre. Najpierw powiesiłem w temperaturze pokojowej do ostygnięcia. Przy okazji część się zjadło. Potem zaniosłem do chłodnej spiżarni i tak wyglądała po 2 dniach. Jejku, to pachnie w całości świetnie. Po przekrojeniu pachnie tak, że jestem głodny. Zwłaszcza, że jestem przed śniadaniem. Czosnek niedźwiedzi, suszony por, kawałeczki ziarenka gorczycy. To wszystko się tak komponuje w tej kiełbasie, że ciężko, naprawdę ciężko się przed następnym kawałkiem powstrzymać. Na gorąco zajebista. Na zimno też bardzo dobra. Naprawdę świetnie. Ja w ogóle lubię takie wtrącenia, takie kompozycje mieszanki smaków, jak jest tutaj. Jeszcze suszona, prażona cebulka też wywołuje u mnie taką naprawdę bardzo, bardzo wielką ochotę na to, żeby jeść i gryźć. Czosnek niedźwiedzi, suszony por w ogóle to nauczyłem się tego z bałkańskich przepisów. Oni tam to często dodają do kiełbas, chociaż wędliny robią zupełnie inne niż nasze. I częściej robimy je właśnie na gorąco, ale to naprawdę robi robotę. Naprawdę robi robotę. Można też dać surowego pora. Też to w poprzednich przepisach podawałem, że to jest możliwe i w tą stronę. Suszony jest wygodniejszy, bo go łatwiej przechowywać, a świeży ma być świeży, no i bardzo nawet, bo im świeższy, tym lepszy. Bardzo dobra, zachęcam do wykonania. Jest naprawdę świetna, to jest po 2 dniach wiszenia w chłodnej spiżarni u mnie. Tam jest około 10 stopni w tej chwili. Wilgotność, no mrozy są, więc wilgotności za dużo nie ma, ale tam w tej chwili nic nie dojrzewam. Po prostu traktuję to jako ogromną chłodnię. Naprawdę bardzo mi smakuje. I naprawdę szczerze polecam. Już powtarzałem to wiele razy, ale w tym przypadku to jest świetna, po prostu świetna domowa kiełbasa. Jak się podobało, dajcie łapkę w górę. Zapraszam na kolejne odcinki. Zachęcam do wypróbowania. Dajcie znać w komentarzu, jak Wam się pomysł podoba, a jak zrobicie, to dajcie znać, jak Wam smakuje. Do zobaczenia. Hej, cześć! Chcesz więcej filmów o kiełbasach domowych? Kliknij w kafelek widoczny na ekranie. Zapraszam.